Dzień dobry, jestem Robert, zapraszam na film. Dzisiaj szczególna bohaterka filmu to jest unikatowa brzytwa polskiej produkcji. To jest brzytwa Wapienica, brzytwa Wisła. Taka jest jej nazwa tej serii. Pudełko oryginalne, takie jak została wyprodukowana, tak została zapakowana, przyjaciele. I to jest Wisła, którą użyczył mi mokasyn, Michał, a podarował mu ją całkowicie za darmo w formie prezentu, całkowicie bezinteresownie, kolega Mintus. Obu panów pozdrawiam, znamy się. Taka jest po prostu społeczność, przyjaciele, tradycyjnego golenia. Skupia takich fajnych ludzi. Otwieramy. To jest, przyjaciele, brzytwa w stanie NOS. Tak jak została wyprodukowana, tak przeleżała w tym pudełku z plastiku kilkadziesiąt lat. Spójrzcie, jak wygląda. To jest brzytwa w rozmiarze 5/8, 17 mm szeroki blank i 70 mm długi. Wyciągamy. Wszystko oryginalne pudełko, papiery, nawet papiery są do niej. Spójrzcie, jak ona pięknie wygląda. Ale zanim obejrzymy ją dokładniej, to przeczytam Wam to, co tutaj znajduje się w pudełku. To jest również kawałek polskiej historii, polskiego rzemiosła, myśli technicznej, która wcale nie odbiega od myśli światowej. Wyciągamy zawartość pudełka. Papierek kontrolera technicznego. Tak wygląda. Nie wiem, czy będziecie w stanie to przeczytać. Ja przeczytam, choć ta pieczątka już wyblakła i napisy, które tutaj są, ja będę w stanie przeczytać. Fabryka samochodów małolitrażowych wyprodukowała tą brzytwę. Polmo, kochani, w cudzysłowie napisane tutaj jest. Przedsiębiorstwo państwowe Bielsko-Biała. Zakład numer 10. Bielsko-Biała, ulica. Tutaj już nie jestem w stanie się doczytać. Zakład numer 10 w każdym razie. Tutaj i pieczątka obok. Brzytwa Wisła. Cena detaliczna złoty 515. Więc jakby nawiązuje do współczesnych czasów, kiedy na razie mamy takie ceny na wszystko. Tutaj teraz wyciągam jeszcze ciekawszą rzecz. Ja się z tym już zapoznałem. Więcej tutaj już nic nie ma w tym pudełku. To wszystko jest nasza historia. To wszystko ma wartość. To miał kiedyś w rękach człowiek. Spakował, zrobił, zabezpieczył. Patrzcie, jaki pożółknięty papier. Instrukcja obsługi. Papier w swoim kolorze już nam o czymś mówi. O tym, że to jest naprawdę wiekowe. Kilka praktycznych uwag dla kupujących brzytwy do golenia. Brzytwy produkowane w naszym zakładzie, i tutaj jest napis nieczytelny, zaopatrzone są w znak fabryczny, który stanowi gwarancję jej wysokiej jakości użytkowej. Brzytwy z naszej produkcji wykonane są z wysokogatunkowej stali przy zastosowaniu najnowszych metod technologicznych. Każda sztuka jest starannie odebrana przez kontrolę techniczną i słuchajcie teraz, tak, że w sprzedaży nie może pojawić się brzytwa wadliwa. To jest właśnie to. Wadliwa. Kupujący osiągnie pełne zadowolenie przy właściwym obchodzeniu się z brzytwą. Przed każdorazowym użyciem brzytwę należy doostrzyć na pasku skórzanym. Obciąganie brzytwy winno odbywać się w następujący sposób. I tutaj jest instrukcja, jak wycować. Darujemy sobie to. Dla zachowania stałej, wysokiej zdatności użytkowej brzytwy konieczna jest jej staranna konserwacja. Po goleniu brzytwę opłukać z mydła w wodzie i starannie wytrzeć miękką wełnianą chusteczką. Kochani, kontroler techniczny, jego pieczątka
kontroler techniczny numer 4 z 11. Czyli tych kontrolerów ta pieczątka mówi, że było w zakładzie 11. To był pan lub pani, która miała przypisany ten numer kontroli technicznej. Taka historia. Teraz zapoznaliśmy się z papierologią, a pokażę Wam, jak ta brzytwa wygląda. To jest, ja mam w życiu pierwszy raz trzymam taką brzytwę. 70 mm długość krawędzi tnącej, 17 mm wysokość blanku i spójrzcie, tutaj cylindry, naprawdę jakość jest wykonana super. Cylindry nie są polerowane, ale polerowane jest grzbiet, szyjka i ogon. To wszystko jest wypolerowane na wysoki połysk. Spójrzcie, z jaką starannością, to wcale nie jest żaden bubel. Blank, grzbiet jest idealnie prosty. Tutaj mamy, na blanku mamy napisane, to jest polska historia. W, literka, czyli Wisła, skrót od nazwy modelu, i FSM, fabryka samochodów małolitrażowych. Ta fabryka w zakładzie numer 10 produkowała brzytwy różnego typu, wojskowe, chirurgiczne do szpitali, do przygotowania pacjenta do operacji. A ta wygląda tak, piękna brzytwa. Okładki celuloid, tutaj nie ma klina, widzicie? Takie proste okładki. Co by tu Wam jeszcze pokazać? Krawędź tnąca jest ekstremalnie cienka. Tutaj nie zauważycie tego, jest ekstremalnie cienka. Ja miałem z jednej i z drugiej strony równiutko. Tutaj nie ma żadnego zafalowania na cylindrach, nic, ani na grzbiecie. Szyjka z wierzchu, z góry jest gładka, a pilnik pod spodem jest ładnie nacięte ząbki. Tutaj są jeszcze resztki ścierniwa po poszlifowaniu. To nie jest wynikające z użytkowania. Taka brzytwa. I to jest brzytwa prawie clean. Spójrzcie, jaka jest mało drążona, a przez to ostrze będzie sztywne. Szczerze mówiąc, ja takimi brzytwami o takim profilu jeszcze się nie goliłem. Nie miałem w ręce nigdy brzytwy wapiennicy, takiej pięknej brzytwy. Własność Michała Mokasyna, podarowana przez Milasa. Tym się dzisiaj ogolę. A ogolę się mydłem, które zostało wyprodukowane w Portugalii przez Westman. A mydło zostało zrobione dla Stando. Mirmił. Kolejna, przyjaciele, postać z polskiej historii. To jest postać z komiksu z 90. lat ubiegłego wieku. Był średniowieczny gród i tam była taka postać Mirmił, rycerz z tamtych czasów, z komiksu. Swoją drogą bardzo fajnie zrobiona grafika. Po prostu ta grafika mówi wszystko. Świetnie to jest zrobione. Klasyczne mydło do golenia, napisane jest na wieczku 120 gram, wyprodukowane w Portugalii przez Westman Shaving. Tak wygląda mydło, a do tego jeszcze użyczył mi kolega Michał też wodę, którą tutaj użyję. Taki zestaw, moim zdaniem, bardzo, bardzo interesujący, szczególnie ta brzytwa. Mydło to jest baza Halo. Producent podaje, że jest tutaj w składzie fiołek, kardamon, skóra, szafran. I wiecie co? Ja tutaj czuję wyraźnie szafran, ale po prostu ten zapach jest, no świetny jest ten zapach. Jak dla mnie baza Halo, czyli baza całkowicie roślinna. I uszczknę niewielką ilość mydła do miseczki
Mir Mił. Świetna grafika, naprawdę. Ja lubię takie proste grafiki. Wkleję to do miski i zaraz zacznę kręcić piankę. Bardzo miękkie mydło, bardzo mięciutkie jak krem, przyjaciele. Ale zapach niesamowity jak dla mnie. Powiem Wam, że to pachnie, to nie są pojedyncze składniki. Myślę, że właśnie szafran tak pachnie, bo szafran to jest zapach niejednoznaczny. Tam możemy wyczuć miodowe nuty, możemy wyczuć pieprz i tutaj to się czuje, bo zapach jest chwilami, tak jak mam możliwość to tutaj powąchać, chwilami jest właśnie pikantny. Są nuty słodkie takie i to jest zapach podobny, proszę, miseczka, a pędzel Epsilon. Podobnie niejednoznaczny jak dla mnie jest również zapach irysa. To jest to samo, bo irys w kontekście po prostu takim odbioru zapachu, bo irys można odbierać różnie, pudrowo, ziemiście i tutaj podobnie tutaj podobnie to jest to samo. Pikantny zapach, trochę czuje się właśnie skórę. Bardzo, bardzo ciekawy zapach. Przyjaciele. Jak dla mnie, trochę zieloności się czuje, może przez tego fiołka. Przez liście fiołka, nie kwiatki. Tak, nawiasem mówiąc. Zaczyna się tworzyć już tutaj jakaś piana, ale ja zaraz przechodzę, piana się robi już taka majonezowa. Ależ mi się podoba ten zapach. Mydło zrobione na potrzeby polskiego rynku i to jest, nie ma w misce już nic, to jest edycja limitowana. Bądźmy schludni. Są tu nuty ziemiste, tu czuje się też ziemię. Tam jest podane przez producenta, że jest cedr. Cedr ma podobny wydźwięk, tylko że cedr jest jeszcze jak dla mnie taki bardziej gryzący. Świetny zapach, przyjaciele. Mówię za siebie. Wyraźnie wyczuwalny. Dodałem do miski odrobinę wody. Wyraźnie wyczuwalny męski zapach. Tutaj nie ma żadnych konotacji do jakichś damskich czy uniseksowych zapachów. To jest męski zapach. Konkretny. Jak ta postać. To jest taki zapach. Ciepły, przyjemny, niesłodki w ogóle zapach. A piana taka mokra, błyszcząca. Dobrze pokrywająca zarost. To jest szeroki knot, ale fajnie właśnie ten Epsilon, ten pędzel fajnie oddaje
pianę, bo knot jest gęsty, ale gdyby go ścisnąć do samego węzła, daje się ścisnąć, to znaczy nie jest mocno zbity, tak żeby nie oddawał piany. Piana tam wejdzie do knota i z łatwością też wyjdzie. Dodałem trochę wody, bo czuję, że w miarę wyrabiania na twarzy piana gęstnieje, a pod brzytwę powinna być trochę bardziej nawilżona. Teraz jest idealnie. Proszę. Jest dużo wody w pianie. Dobra. Wapienice to już powoli staje się unikat brzytwy Wapienica. Były też produkowane w starobielskiej fabryce KOS. Polskie brzytwy. Jak byłem w wojsku, to jeszcze gdzieś były w magazynie zafoliowane, zabezpieczone, ale ja już w wojsku goliłem się maszynką na żyletki. Już to były takie czasy. Chociaż brzytwy w magazynach były. A tu jest brzytwa, kochani, Wapienica, brzytwa Wisła. Proste czoło. Tutaj jest lekko sfazowany. Jest leciutko sfazowane, nie ma ostrego kolca. Bardzo ładnie wykonana pięta. Brak stabilizatora. Tutaj stabilizatora nie ma. Długi ogon ułatwiający trzymanie. Tu ergonomia, kochani, jest. Patrzcie. Jeszcze mi trochę zostało ogona, żeby pewnie trzymać tą brzytwę. Prawie klin. Zobaczymy, jak goli. Ciekaw jestem. Bez komentarza. Prawie nie dźwięczy, ponieważ to drążenie jest płytkie. Także cylindry nie są mocno wybrane, ale ścina zarost jak dobra kamisori, przyjaciele. Tak to czuję. Ostatnio do czynienia mam prawie cały czas z kamisori, więc mam porównanie. Naprawdę tak ścina jak dobrze naostrzona kamisori. Tak szeroki blank, bądź tak gruby blank, nie pozwala na mocną wibrację krawędzi tnącej, więc to golenie jest bardziej, można powiedzieć, bezpieczne. Powiedziałbym, że ta brzytwa nadawałaby się do nauki golenia przez kogoś, kto chciałby opanować golenie brzytwą. Ekstremalnie cienka krawędź tnąca. Trzeba się dobrze przyjrzeć. Miałem kilka brzytew, miałem Bokera 14 z taką krawędzią tnącą cienką i tutaj jest podobna. Skóra po ściągnięciu piany, co się dzieje? Jest nawilżenie, bardzo ładne. Brzytwa jedzie. Dobre mydło.
Baza halo, więc baza roślinna. Bardzo stabilne ostrze, przyjaciele. Tu nie ma żadnej wibracji, jak słyszycie, prawie nie dzwoni. Dobra. Piana jak najbardziej wartościowa. Zapach jak dla mnie jest bezbłędny. Po prostu Westman trafił w mój gust. Cytując klasyka, w samo sedno tarczy. Ziemia, mech. Taki mroczny trochę ten zapach jest. Podobne wrażenia miałem, jak goliłem się kiedyś mydłem Los Jabones de Hosera Iris Root, czyli korzeń irysa. Podobnie to wszystko, tylko że korzeń irysa to jest bardziej taki jakby jaśniejszy zapach, a ten jest fajny, mroczny zapach. Przejście pod włos. Bardzo dobry poślizg. Świetne nawilżenie skóry. Takie golenie to jest, uwierzcie mi, czysta przyjemność tradycyjnego golenia. Czysta przyjemność, przyjaciele. Piana nie zasycha, już jestem ogolony. Piana nie zasycha, daje bardzo dobry poślizg. I tak wygląda golenie mydłem Mirmił. Postać z polskiego komiksu z 90. lat. Czytałem te komiksy. Byłem wtedy nastolatkiem, pamiętam. No już takim podrośniętym trochę. Już swoje lata też mam. Ale czytałem komiksy. Wcześniejsze komiksy też, nie wiem czy znacie. Tytus, Romek i Atomek. A ten komiks, z którego jest postać Mirmił, to jest Kajko i Kokosz. Tak się nazywał ten komiks. Niesamowicie przyjemne golenie, kochani. Szczerze mówiąc, to czekałem na to, żeby się ogolić takim zestawem.
są papiery do brzytwy. Muszę też być ostrożny, żeby ich nie zmoczyć, żeby oddać koledze w nienagannym stanie. Mydło dyskomfortu nie stwarza mi na skórze. Tu teraz już trochę rozcieńczę do ostatniego przejścia. Piana wciąż powstaje bardzo dobrej jakości. Szczególne uznanie należy się Westmanowi za zapachy, bo w jego mydłach zapachy są naprawdę nietuzinkowe, są naprawdę wszystkie zapachy są fajne. Mocne, wyraźnie wyczuwalne tutaj z czasem. Nos nie przyzwyczaja się do takiego stopnia, żeby nie czuć zapachu. Ja ten zapach czuję cały czas. Miły zapach szafranu. Bardzo dokładna brzytwa. Nie na darmo na tym papierze informacyjnym rzeczywiście jest napisane, że brzytwy są doskonałej jakości, chociaż to taka, zobaczcie, taka prosta konstrukcja, nie? Prosta, ale długi blank. Raczej niespotykany w obecnych brzytwach. Równiutko 70 mm, równiuteńko. A golenie jest absolutnie delikatne. Brzytwa, która w magazynie przeleżała kilkadziesiąt lat, jest w takim stanie. Patrzcie, tu nie ma rdzy, nic ani z jednej, ani z drugiej strony. Zero rdzy. Tak dobrze zachowana brzytwa jeszcze gdzieś w magazynie była. Cicho. Odzywa się słuchawka z prysznica. No, jestem tak dogolony. I tak komfortowo, jakbym się golił dobrą kamisorię. Może to ze względu na szerokość blanku, gdzie w kamisorii są właśnie podobnie szerokie blanki, tylko tam jest inny szlif. Na pewno jest tu też zasługa tego dobrego mydła. Dla jasności, ja tutaj nic nie reklamuję. To są moje subiektywne odczucia. To mydło użyczył mi właśnie Michał, do niego wróci. A mydło w mojej ocenie jest naprawdę dobre. Fajna brzytwa, leciutka. Mogłem zmierzyć ją i zważyć, zanim ją Wam zaprezentowałem, ale jest
Fajny balans, jest fajnie wyważona. Nie jest to przerośnięta brzytwa 7/8 czy tam 9/8. To jest taka fajna, użytkowa brzytwa. W sam raz. Nie jest ani cienka, ani nie jest gruba. Nie jest ani lekka, ani ciężka. Ale goli. Naprawdę super. Skóra po goleniu w dobrej kondycji. Pierwsze golenie brzytwą, która ma taki szlif, prawie clean, przebiegło fantastycznie. Z mydłem nawiązującym klimatem i historycznie do komiksu, polskiego komiksu. Mir Mił, Kajko i Kokosz. Brzytwa na bok. Zmyję nadmiar mydła. Skóra naprawdę jest konkretnie nawilżona tymi masłami z mydła i olejami. I dalej ślisko. Spróbujemy trzeci raz. Chociaż ja tak twarzy po goleniu. Dalej ślisko. Ja twarzy po goleniu nigdy tak zawzięcie nie wycieram. Nie spłukuję, tylko raczej wycieram w ten sposób. Ależ to było golenie naprawdę bardzo fajnym zestawem. Ale jeszcze użyję wody, którą użyczył mi Michał. Jak to wygląda? Apteczna butelka. I można po aptekarsku dozować krople. A tu już jest trochę inaczej. Tutaj już nie jest. Tutaj bardziej się wyczuwa skórę. Tu w tym wyczuwam skórę. Już tak. Szafranu nie czuję, ale skóra jest mocno wyczuwalna i kochani, fiołek. Wyczuwa się to. Także woda troszkę odbiega zapachowo, ale to dobrze. Nie ma monotonii. Takie rzeczy. Mir Mił. Mroczne klimaty średniowiecznego grodu. I fajna brzytwa łapienica, która ogoliła mnie w sposób perfekcyjny. Łapienica Wisła. Była Wołga, teraz była Wisła. Tymczasem jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego golenia. Podoba mi się niezmiernie to, co zostało, żeby to już był test, który Wam pokaże wszystkie możliwości tego mydła i brzytwy. Patrzcie. Węzeł jest już pozbawiony piany, a to, co zostało, to jest jeszcze samo dobro. Fajna, treściwa, dobrze zbudowana piana, mocno nawilżająca skórę. Takie golenie. Niebawem będzie na kolejnym goleniu będzie maulu. To będzie mydło i woda, którą użyczył mi Karol, bo właśnie taka jest społeczność tradycyjnego golenia. I przedstawię Wam ten zestaw na szczególnym odcinku, bo będzie to odcinek numer
200. Tymczasem bądźcie zdrowi. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do krytykowania. I tyle. Do zobaczenia.